Chińska Republika Ludowa to jedno z największych państw świata, o powierzchni przekraczającej 9,5 miliona km², zamieszkiwane przez ponad 1,4 miliarda ludzi. W ubiegłym roku realny PKB Chin wyniósł około 25 bilionów dolarów, a wydatki na obronność osiągnęły 227 miliardów dolarów. Większy budżet wojskowy posiadają jedynie Stany Zjednoczone. Mimo to chińskie siły zbrojne pozostają największą armią na świecie, liczącą ponad 2 miliony zawodowych żołnierzy, 0,5 miliona rezerwistów oraz 625 000 członków jednostek paramilitarnych. Państwo środka nakłada dwuletni obowiązek służby wojskowej na wszystkich mężczyzn w wieku od 18 do 24 roku życia. Dodatkowo Chiny są w stanie zmobilizować ponad 626 milionów obywateli zdolnych do walki, co daje im ogromny potencjał do prowadzenia długotrwałych kampanii. Tajwan to wyspa, na której obecnie 95% mieszkańców stanowią etniczni Chińczycy. Od 1949 roku jest oddzielona od Chin nie tylko geograficznie, ale i politycznie. Wyspa zajmuje około 36 000 km² i zamieszkuje ją ponad 23,5 miliona ludzi. W 2023 roku realny PKB Tajwanu przekroczył $1 bilion, a wydatki na obronność wyniosły ponad 19 miliardów dolarów. W porównaniu do Chin, Tajwan ma 10-krotnie mniejszą armię. Liczy 215 000 aktywnych żołnierzy oraz 55 000 członków jednostek paramilitarnych. Jednak dysponuje trzecią co do wielkości rezerwą na świecie, wynoszącą 2 310 000 osób. Ponadto liczba obywateli zdolnych do służby przekracza 1 milion. Od początku tego roku władze Tajwanu wprowadziły wydłużenie obowiązkowej służby wojskowej z 4 miesięcy do roku, w odpowiedzi na krytykę stanu gotowości tajwańskich sił zbrojnych do odparcia ewentualnej inwazji ze strony Chin. Chiny posiadają jedną z największych i najlepiej rozwiniętych armii lądowych na świecie. Liczą bowiem 5 000 czołgów, ponad 174 000 opancerzonych pojazdów, 3850 jednostek artylerii samobieżnej, prawie 1500 przeciwlotniczej oraz około 3200 rakietowej. Arsenał Chin obejmuje mnóstwo różnorodnego oraz coraz nowocześniejszego sprzętu. W ostatnich latach stopniowo przekształcają swoje siły, odchodząc od doktryny wojskowej, w której liczy się ilość wyposażenia i stawiają nacisk raczej na jego jakość. Przykładem może być chiński czołg lekki typ 15 trzeciej generacji, który zadebiutował w 2018 roku. Podstawowym uzbrojeniem pojazdu jest armata kaliber 105 mm. Maszyna została również wyposażona częściowo w systemy ochrony aktywnej pojazdu, a także pancerz reaktywny. Siły lądowe Tajwanu dysponują ponad 1000 czołgów, prawie 20 000 opancerzonych pojazdów, 300 jednostkami artylerii samobieżnej, 1120 systemami przeciwlotniczymi oraz około 220 systemami rakietowymi. Jednak siła lądowa Tajwanu jest zdominowana przez starzejący się sprzęt pochodzący głównie z USA, którego początki sięgają czasów zimnej wojny. W arsenale znajdują się m.in. czołgi M48 oraz M60 Patton, z których tylko M60 można uznać za pełnoprawny czołg podstawowy. Czołgi CM-11 i CM-12 są unowocześnionymi wersjami amerykańskiego czołgu średniego M48. W tym roku Tajwan ma otrzymać pierwszą partię 38 amerykańskich czołgów M1A2 Abrams z zamówionych w 2019 roku 108 sztuk. Pozostałe wyposażenie tajwańskich sił lądowych to mieszanka sprzętu produkcji krajowej oraz amerykańskiej, obejmująca zarówno starsze, jak i nowoczesne konstrukcje. Chiny posiadają trzecią co do wielkości siłę powietrzną na świecie, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym i Rosji. Ponad 1200 myśliwców, 371 samolotów szturmowych, prawie 290 transportowców, ponad 400 samolotów szkolno-bojowych, 112 do zadań specjalnych, 10 tankowców, ponad 900 helikopterów i 281 śmigłowców bojowych. W swoim raporcie z ubiegłego roku na temat chińskiej siły militarnej Pentagon zauważył, że szybko rozwijająca się chińska armia wkrótce może poszczycić się nie tylko największą flotą wojenną na świecie, lecz także najpotężniejszym lotnictwem. W przypadku ewentualnego konfliktu Pekin prawdopodobnie skorzystałby z krajowej produkcji myśliwców piątej generacji Chengdu J-20, trudnych do wykrycia przez radary.
Mogą także liczyć na stosunkowo nowe jednosilnikowe lekkie samoloty wielozadaniowe Chengdu J-10 z 2007 roku. Siły powietrzne Tajwanu należą do 20 największych na świecie. Dysponują ponad 280 myśliwcami, 19 transportowcami, 220 samolotami szkolno-bojowymi, 18 jednostkami do zadań specjalnych, prawie 240 śmigłowcami oraz ponad 90 śmigłowcami bojowymi. Trzon tajwańskiej floty powietrznej tworzą wielozadaniowe amerykańskie samoloty F-16 Fighting Falcon, wspierane przez ponad 100 lokalnie opracowanych myśliwców FCK-1. Tajwan wciąż korzysta ze starzejących się myśliwców F-5 Tiger, a także francuskich samolotów myśliwsko-bombowych Mirage 2000. Ponadto posiada skromny zestaw samolotów do zadań specjalnych, a ich zdolności transportowe ograniczają się głównie do operacji taktycznych. Flota śmigłowców obejmuje głównie modele produkcji francuskiej i amerykańskiej. Siły szkoleniowe są stosunkowo liczne, zapewniając szkolenie na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz bojowym. Chińska flota w wielu obszarach dorównuje, a nawet przewyższa amerykańską. 2 lotniskowce, 3 helikopterowce, 61 okrętów podwodnych, 49 niszczycieli, 42 fregaty, 72 korwety, 150 łodzi patrolowych oraz 36 trałowców. Jeszcze do końca lat 80. ubiegłego wieku chińska marynarka wojenna opierała się przede wszystkim na jednostkach przybrzeżnych oraz rzecznych. Rozpad Związku Radzieckiego zmienił jednak układ sił w regionie i pozwolił Chinom wypłynąć na szersze wody. Obecnie niektóre raporty stwierdzają, że Chińczycy niejako uznają za swoją strefę wpływów Morze Południowochińskie oraz Wschodniochińskie, a do 2035 roku chcą mieć flotę aż 6 lotniskowców. Marynarka wojenna Tajwanu składa się z 4 okrętów podwodnych, 4 niszczycieli, 22 fregat, 2 korwet, 43 łodzi patrolowych oraz 14 trałowców. Flota morska wyspy składa się głównie ze starzejących się jednostek zakupionych od zagranicznych mocarstw, takich jak Stany Zjednoczone i Francja. Tajpej nie posiada lotniskowców ani okrętów desantowych dla śmigłowców, a także nie dysponuje atomowymi okrętami podwodnymi, które w dużych ilościach znajdują się w chińskiej marynarce wojennej. Tajwan ma jedynie 4 zmodernizowane okręty podwodne, 2 jednostki z czasów II wojny światowej, pochodzące z marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych oraz 2 dawne okręty holenderskie. Flota nawodna składa się z 4 niszczycieli, które są byłymi jednostkami klasy Kidd z US Navy. Fregaty to zmodernizowane jednostki zagraniczne, takie jak amerykańskie statki klasy Knox i Oliver Hazard Perry oraz francuskie typu Lafayette. Mniejsze jednostki są obecnie budowane przez lokalny przemysł według potrzeb. Chiny, dysponując 500 głowicami nuklearnymi, zajmują 3. miejsce na świecie, zaraz po USA i Rosji, pod względem ich liczby. Wszystkie 3 państwa posiadają tzw. triadę nuklearną, czyli strategię odstraszania nuklearnego realizowaną za pomocą uzbrojenia lądowego, powietrznego i morskiego. Pentagon szacuje, że do roku 2030 Chiny będą miały 1000 głowic, a do 2035 1500. Z tego samego raportu wynika, że Pekin ma obecnie 350 rakiet międzykontynentalnych oraz 500 wyrzutnich rakiet. Tajwan w przeszłości podejmował próby rozwinięcia własnego programu nuklearnego, zwłaszcza w latach 60. i 70. XX wieku, w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Chin. Jednak pod naciskiem Stanów Zjednoczonych zmuszony był do zaniechania tych planów. Obecnie Tajwan przestrzega zasad traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Mimo to wcześniejsze badania oraz posiadana infrastruktura i zaplecze technologiczne sprawiają, że Tajwan jest tzw. państwem progowym, co oznacza, że w razie potrzeby może szybko wznowić pracę nad bronią atomową. Podsumowując, Chiny dysponują jedną z największych i najpotężniejszych armii na świecie, którą systematycznie modernizują. Tajwan, mimo mniejszej skali, koncentruje się na obronie, wzmacniając swoje siły zbrojne i opierając się na międzynarodowych sojuszach, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. W najnowszym rankingu siły militarnej Global Firepower 2024 Chiny zajmują 3. miejsce, a Tajwan 24. Czy zgadzacie się z wynikami tego zestawienia? Jak myślicie, która ze stron finalnie wygrałaby konflikt? Jesteśmy ciekaw Waszych opinii, dajcie znać w komentarzu. Zapraszamy również do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału.
Znajdziecie nas także na Facebooku i Instagramie, gdzie przedstawiamy więcej krótkich rolek. Dzięki i do zobaczenia już wkrótce.